Od początku wybuchu wojny nasza fundacja aktywnie włączyła się w pomoc uchodźcom przyjeżdżającym do Krakowa. Oczywiście ta pomoc zmieniała się i zmienia cały czas. Na początku otworzyliśmy kilka magazynów, w których gromadziliśmy podstawowe rzeczy. Oczywiście z biegiem czasu sama nawet to wydawanie tych rzeczy z tych magazynów sprofesjonalizowaliśmy i jest to na chwilę obecną kilka miejsc z różnym asortymentem. Natomiast ważne było dla nas to, aby stworzyć miejsce, którym chcieliśmy, aby była siedziba naszej fundacji, centrum wielokulturowe czy punkt informacyjny, do którego uchodźca może przyjść, zapytać o wszystko, dostać zapewnienie, że miejsce, do którego przyjechał, to jest jego miejsce, że jest tutaj legalnie, że jest bezpieczny i przede wszystkim poinformować, jakie ma prawa, jakie ma możliwości, z czego może skorzystać. Znajdujemy się teraz na Daszyńskiego 22 w naszym centrum wielokulturowym, to znaczy jednym z punktów centrum wielokulturowego. Natomiast teraz jest tutaj apteka. Prowadzimy tu taką społeczną aptekę, gdzie przyjmujemy lekarstwa od darczyńców i te lekarstwa potem za darmo trafiają do uchodźców. Tutaj uzyskaliśmy duże, ogromne wsparcie od krakowskich aptekarzy, za co serdecznie dziękujemy. Wszystkie te punkty działają przez przynajmniej 6 dni w tygodniu. Do niedawna pracowaliśmy 7 dni w tygodniu. Мене звати Марина, я з України, але вже 5 років живу в Кракові, в Польщі. Через те, що знаю мови, то стараюсь бути як в найбільшій кількості місць, в яких можу допомогти. My name is Brandon, and I am from Portland, Oregon, in America. And I came to Poland to volunteer where I could. I've been just kind of doing some, moving medicine, food, clothing, helping around here with smaller projects. My name is Mashkur Isa. So I've been a volunteer here for over 2 months, and we've seen a wide variety of Ukrainians that have come in requiring different medications. Depending on the preconceived conditions that they have, different people require different medications. Because of the seasonal, as we're in spring now, a lot of allergic reactions have been happening. So a lot of people have been requiring anti-allergic medication, be it tablets or syrups for children, or also creams. At the end of the day, we are only stronger together. Everybody has a part to play. You have a role to play, I have a role to play. We all together will make a positive impact and help the Ukrainians die here. Cześć, mam na imię Sebastian, jestem koordynatorem w miejscu, w którym się znajdujemy. Jest to organizowany przez Centrum Wielokulturowe w Krakowie magazyn, w którym uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać podstawową pomoc. Codziennie przez nasze drzwi przechodzi między 500 a 700 osób. Uchodźcy, którzy do nas przychodzą, mogą otrzymać tutaj różne kategorie produktów, czyli jedzenie, chemię, higienę, artykuły dziecięce oraz pościel. I'm American, but both of my parents are from Ukraine. They're both from Western Ukraine. They moved to America in the 90s, and so I grew up in America, but basically all of my roots go back to Ukraine. So I'm very proud of that, and I would always go to Ukraine in the summer. So it kind of inspired me to come over here. So I know Ukrainian. I learned Ukrainian as my first language, and then obviously I knew English as well. So most of the work that we do here is mainly restocking shelves, taking supplies out from any shipments that come in, and mainly this is things like anything in the house, for example, bed sheets, clothes, pillows, stuff like that. Pomoc daje też dużo satysfakcji, bo tutaj nie bez przyczyny tutaj są ludzie, którzy przychodzą regularnie, jest dużo znajomych twarzy codziennie, więc po prostu zapraszamy pomagać, zapraszamy zapisywać się jako wolontariusze. Jest naprawdę, tutaj ludzie wykonują kawał dobrej roboty, więc zapraszam, żeby się do tej dobrej roboty przyłączyć.
Znajdujemy się w magazynie, który otrzymaliśmy dzięki Galerii Kazimierz. Możemy tu przechowywać nadmiarową ilość rzeczy, którą oczywiście regularnie uzupełniamy nasze inne magazyny tymi rzeczami, które tutaj trzymamy. Wygląda to bardzo profesjonalnie. Te półki otrzymaliśmy właśnie od naszych wolontariuszy, którzy przyjechali z Ameryki. Oni tutaj kupili półki, budowali je, pomagali rozkładać tutaj produkty na półkach i właśnie dzięki temu możemy tutaj przechowywać no właśnie żywność, czy ubrania, czy papier toaletowy, który później, tak jak już wspomniałam, możemy zaopatrzyć nasze inne punkty i tak to funkcjonuje. Jestem Ludmiła i znajdujemy się w punkcie informacyjnym dla obcokrajowców w Krakowie, który się znajduje przy Galerii Kazimierz. W punkcie informacyjnym udzielamy porad dotyczących życia społecznego w Krakowie. W tej chwili obsługujemy bardzo dużo osób z Ukrainy. Odbywają się dyżury przedstawicieli jednostek miasta oraz organizacji pozarządowych. W tej chwili pełnią dyżur przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Fundacja Dzieła Kolpinga w Krakowie. Również jest przedstawiciel Krakowskiego Centrum Świadczeń. Udzielamy porad w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji, prawa polskiego oraz jak szukać pracy, gdzie, na co zwracać uwagę. Uchodźcy, którzy przychodzą do naszego punktu, najczęściej proszą o pomoc w znalezieniu pracy. Proszą również o pomoc w napisaniu czy przetłumaczeniu CV, które jest niezbędne, aby starać się o pracę w polskich firmach. Pytają też, gdzie szukać pracy, czy tą pracę można znaleźć tylko w Krakowie, czy warto szukać poza Krakowem w mniejszych miejscowościach. Pytają również o dojazd, czy jeżeli znajdą pracę poza Krakowem, czy nie będzie problemu z komunikacją. Punkt informacyjny w Krakowie przy Galerii Kazimierz jest czynny dla wszystkich obcokrajowców przebywających w Krakowie. Każdy może tutaj przyjść, zadać pytanie, poprosić o pomoc w wypełnieniu na przykład dokumentów i nie tylko. Zapraszamy. Jesteśmy w Szafie Dobra na terenie byłej Galerii Plaza. Organizatorem Szafy Dobra jest Fundacja Internationaler Bund Polska, operator Centrum Wielokulturowego w Krakowie. I to jest miejsce, do którego goście z Ukrainy mogą przyjść i znaleźć tutaj ubrania, buty. Codziennie organizujemy się w kilka grup. Zawsze jest grupa jedna na zewnątrz, która kontroluje kolejkę, informuje beneficjentów oraz osoby, które przychodzą z darami. Potem mamy grupę tak zwaną check-in, check-out. Tutaj weryfikujemy dokumenty, liczymy beneficjentów wchodzących, wychodzących i liczymy ogólną liczbę rzeczy wydawanych codziennie oraz witamy i wyjaśniamy zasady szafy. Później mamy ekipę, która działa w samej szafie. Tutaj wspieramy beneficjentów, pomagamy im wybrać odpowiednie rzeczy. Wystawiamy nowe ubrania do szafy cały czas. Mamy też sekcję z butami, kącik dziecięcy oraz wydawanie bielizny. Ostatnią grupą jest grupa w magazynie, która sortuje ubrania i przyjmuje dary. Nasi goście z Ukrainy najbardziej potrzebują nowej bielizny, potrzebują także butów wiosennych, letnich w bardzo dobrym stanie. Zbieramy pluszaki, zabawki w każdej ilości. Prosimy tylko, żeby były wyprane i czyściutkie, bo nie limitujemy dzieciom zabawek. Każde dziecko może wziąć tyle zabawek, ile udźwignie. Hi, I'm Annie. I'm from Canada, originally from the UK. The reason why I'm here is I want to help Ukrainian refugees coming to Poland. The jobs that I've been doing while I've been here, I've been on the shop floor helping sorting clothes and finding the right sizes for all of the women and the children. And at the moment, just in the warehouse, we're sorting out all the different clothes that the donations that the Polish people have given to us and just sorting them out into sizes and what we can use and what we can't use as well. Мене звати Катерина. Я приїхала з України, з міста Львова. Проводжу свій час в Польщі, оскільки не маю бажання сидіти вдома, хочу допомогти таким самим, як я, з України, і приходжу сюди волонтерити. Бувають дні, що я стою тут, сортую одяг. От вчора ходила, видавала взуття українцям. Якийсь час перед тим я була на білизні. І в такий спосіб я просто хочу допомогти всім нашим співвітчизникам.
Cześć, nazywam się Tatiana. Jestem tutaj po raz pierwszy jako wolontariusz. Pracuję dzisiaj w kolejce i zdecydowałam się pomóc, bo znam język rosyjski oraz polski i tutaj są potrzebni ludzie. Cześć, mam na imię Jarek. Zajmuję się dzisiaj opieką dzieci w Kids Corner, także ciekawe doświadczenie bardzo zajmować się dzieciakami. Bardzo fajne miejsce, dzięki temu, że zajmujemy się dziećmi, rodzice mogą spokojnie pójść, obejrzeć sobie ubrania, przymierzyć, mogą zostawić w bezpiecznych rękach swoje dzieci. Dzieciaki, jak widać, mają kupę zabawek, mają super zabawę, także zajmujemy się nimi tutaj. Cześć, mam na imię Marta. Przychodzę tutaj, bo mam trochę wolnego czasu. Lubię tu przychodzić, jest fajna atmosfera, można sobie porozmawiać z różnymi ludźmi z różnych krajów. I'm Andreas from Norway and I've been here for a week. Stay for a month I plan on. I found it horrible what's happening and wanted to do something about it. Here I'm mostly moving boxes between storage and shop, and at the moment I'm working on the ramp, receiving donations. Hi, I'm Bill Lucas and I'm visiting here from the USA. Retired, and I thought this would be a good time to just, better than sitting home thinking about what I could do, to come and do something. If you're in that position, I suggest you come. You'll really enjoy it. Nie zrobilibyśmy tego bez ogromnej ilości ludzi dobrej woli. Przede wszystkim naszych wolontariuszy, których na początku było z nami ponad 300 osób dziennie. Obecnie prowadzimy grupę, fanpage na Facebooku, gdzie jest już 10 000 osób, którzy oczywiście rotacyjnie pomagają nam, innym organizacjom czy innym instytucjom, bo bez tych osób pomoc uchodźcom w dobrej jakości, w dobrym standardzie po prostu nie byłaby możliwa. Wierzymy w to, że to wspólne nasze życie obecnie w Krakowie, w Małopolsce, czy też działamy na Śląsku, w Tychach, ma sens wtedy, kiedy rzeczywiście jesteśmy się w stanie spotkać, wypić wspólną kawę i po prostu poradzić, co dalej zrobić w tej sytuacji, w której znaleźli się uchodźcy.